Cześć, witam Was serdecznie. Jak zwykle Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. Kanał poświęcony profilaktyce zdrowotnej z dobrze pojętej profilaktyce, czyli temu, jak nie zachorować, ewentualnie jak sobie później, jeżeli nawet zachorujemy, poradzić w różnych okolicznościach i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj akurat rozmawiałem z moją mamą, która ma 93 lata i tak wspominaliśmy dawne czasy. I mama sobie powiedziała, przypomniała taką historię jeszcze, jak była młodą dziewczyną, gdzieś nadepnęła na bosą stopą na jakiś zardzewiały gwóźdź i tak dalej, i tak dalej. I zastosowała zgodnie z zaleceniem jej mamy, czyli mojej babci, a babcia była taką wiejską znachorką. Widocznie wziąłem coś po niej i tak dalej. Sikaj, po prostu sikaj. No i mama sikała na tą swoją ranę. Średniowiecze. Średniowiecze. Kochani, jak byłem też małym chłopcem i u właśnie mojej tej babci kilka razy potłukłem kolana, to babcia wzięła liść kapusty, niepryskanej kapusty, rozklepała go tłuczkiem, położyła na kolano natychmiast, obwiązała lnianą szmatką i było wszystko po krzyku. To jest jeden z przykładów. U babci w stodole były całe pęki różnych ziół, takich ziół, których już dzisiaj nie ma już nawet tych ziół. Bo zmienił się skład gleby i te rośliny gdzieś wywędrowały, zniknęły. Ale do czego zmierzam? Do tego... A, jeszcze wracam, przepraszam. Kilka razy już to mówiłem. Posłuchajcie, z tą kapustą. Babcia moja miała bardzo dobre intencje, chciała mi ulżyć, no, żeby się to wszystko wygoiło, ale ona to robiła nielegalnie, jako szarlatan, jako znachorka jakaś, taka dziwna wiedźma widocznie. A wiedźma to ta, która wie. Tak, babcia moja wiedziała. Ale robiła to nielegalnie. Dlaczego? Dlatego, że dopiero chyba w latach 90. naukowcy z Finlandii odkryli, udowodnili, że faktycznie kapusta ma właściwości lecznicze. I od tego momentu to babcia, jeżeli chciałaby mi kolano owinąć już dorosłego faceta, to robiłaby to legalnie, bo nauka potwierdziła, że kapusta ma właściwości uzdrawiające, lecznicze, regenerujące, jak zwał, tak zwał. Wcześniej tego babcia nie mogła robić. Nieważne, że starożytni Rzymianie, że Grecy, że Partowie i tak dalej używali kapusty w różnych postaciach, gotowanej, surowej, jako środka leczniczego. Babka lancetowata czy babka zwyczajna, dziurawiec, czy dziurawca nie wolno pić, naparstnicy nie wolno trujące, wroczyc jest trujący, bo zawiera tujon i tak dalej, i tak dalej. Ale przepraszam bardzo, jeżeli ktoś z was wypije w ciągu 2 godzin 10 litrów wody, to umrze. Woda jest trująca. Dzisiaj jest trująca, bo co zawiera ta nasza woda? Sól jest trucizną, kochani. Nie daj Boże, gdyby zjadł po prostu w porcji kilo soli, to się przekręcisz. Rozumiecie, co mam na myśli? Tak to zaczynamy od razu z góry. Proszę was o suby, o lajki, o komentarze ewentualnie. Zabieram się za sprawę. A dzisiaj oczywiście porozmawiamy o szurach, o szarlatanach, o znachorach, których trzeba tępić bezlitośnie. Ja też jestem takim szurem, pewnie szarlatanem, niektórzy powiedzą, czy którzy mnie nie znają w ogóle. Najprawdopodobniej, bo szerzę jakąś dziwną wiedzę, bo wierzę w pamięć wody. Ja nie wierzę w żadną pamięć wody, ja wiem, że jest. Bo na to są badania naukowe, poważne. A ci, którzy wyśmiewają, powiedzmy takich facetów jak ja, czy wy, to po prostu nie wiedzą, o czym mówią, po prostu nie mają pojęcia. Nie mają po prostu żadnej wiedzy na ten temat. Pola magnetyczne, że oddziałują na organizm ludzki, jakieś głupoty. No, niech będą głupoty. No to tylko świadczy o głupocie tego człowieka. Może nie głupocie. Znaczy, głupotą nazywam to, że ludzie nie są otwarci, znaczy mówią nie, bo nie i koniec. Bo ja w to nie wierzę. A ja mówię, ale ja nie mówię o wierze, tylko mówię o wiedzy. I koniec, kropka. Dobrze, ale zajmiemy się szarlatanami. Dlaczego?
Dlatego, że lekarzy onkologów zbulwersowała pewna podstawowa sprawa. Słuchajcie, ich pacjenci uciekają od chemii, dostają się w łapy szarlatanów i umierają na potęgę. Na potęgę. To szarlatani sprowadzają niebezpieczeństwo na tych chorych, kochani. Oni umierają wszyscy, ci pacjenci nowotworowi, przez szarlatanów. Tak, słuchajcie, zdarzają się takie przypadki. Wszędzie są tak zwane czarne owce, czarne barany, diaboliczni ludzie. Wszędzie są lekarze i lekarze, księża i księża, nauczyciele i nauczyciele, fryzjerzy i fryzjerzy. Do jednego pójdziesz, do drugiego w życiu. Są lekarze estetyczni, fantastyczni fachowcy, są tacy, do których nie daj Boże pójść, bo oszpeci do końca życia i tak dalej. Prawda czy nieprawda? A więc dlaczego się wylewać dziecko z kąpielą? Dlaczego się jakieś pojedyncze przypadki bierze się na warsztat i ocenia się wszystkich się wrzuca do jednego worka? To jeżeli w ogóle mówimy o nowotworach, wielokrotnie o tym mówię w audycjach, w tej chwili w Polsce zachorowuje rocznie praktycznie 200 000 ludzi, 100 000 ludzi umiera. Czy te wszystkie śmierci to jest wynik działania znachorów, szarlatanów? A co powiedzieć o tych, którzy tym pacjentom serwują im na przykład, już pal licho biała czy żółta chemia, ale Red Devil, czyli czerwonego diabła, to tak się nazywa. Red Devil. Czerwony diabeł, czerwoną chemię, bardzo niebezpieczną dla organizmu. Z pana Jerzego Zięby zrobiono, Boże, on powiedział, i peryt wlewają do żył, idiota, szarlatan, nie ma wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Odsądzono od czci, od wiary. Przyrównał to do cyklonu B. Nie chcę się wypowiadać na ten temat. Wy się domyślacie, co ja mam, co mi, że tak powiem, w duszy gra. Napisałem książkę, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową. Opisuję bardzo dokładnie te wszystkie historie. Między innymi jak się podaje chemię, jakie są warunki bezpieczeństwa dla operatorów, którzy dokonują wlewów, jakie specjalne grube rękawice muszą nakładać i tak dalej, jakie fartuchy, no z rygory, wszystkie bezpieczeństwa i tak dalej. A co się podaje dzieciom w pierwszej dobie życia, żeby wzmocnić ich układy odpornościowe, bez sensu. Kiedy układ odpornościowy dopiero trzeba pół roku po narodzinach, żeby on się ukształtował, bo jego moc pochodzi od jelita przede wszystkim, a to jelitko jeszcze dopiero dziecko się urodziło. Jak można mu podawać jakieś cudowne eliksiry? Więc znowu trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego tylu dzieci ma alergię, astmę, bo jak nie liczymy, ale nieskutecznie, nie wyleczymy alergii, to będzie miał astmę najprawdopodobniej. Skąd się bierze celiakia? Skąd się bierze cukrzyca typu 1, bardzo niebezpieczna? Skąd się bierze ADHD? Skąd się bierze autyzm? I są odczyny poszczepienne po 4, po 5 latach, nawet więcej. Bo u nas się uznaje, że odczyn niepożądane odczyny poszczepienne to jest maksymalnie może 1,5 miesiąca, później to już nie ma odczynów. Czym są zatruwane nasze organizmy i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest szarlataneria? To pozwala na to, żeby w produktach do jedzenia, które mają być żywnością, były cały szereg toksyn w postaci syropu glukozowo-fruktozowego, konserwantów, barwników, spolepniaczy, polepszaczy, tetrazyna jako barwnik i tak dalej, i tak dalej. Wybitnie rakotwórcze. Kto pozwala, żeby w paście do zębów był fluor? Fluoryzacja zębów. Pamiętam, jeszcze nie miałem tej świadomości u mnie, w szkole, w której pracowałem, była fluoryzacja zębów dzieci. Miałem przynosić własne szczoteczki, była rozdawana pasta i te dzieciaczki miały po prostu czyścić swoje ząbki, fluoryzować je, bo fluor zabezpiecza przed czym. I tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, też jestem szarlatan. Mam to
głęboko. Ale teraz słuchajcie, udostępniam ekran i sobie porozmawiamy. Popatrzcie, co się dzieje. Nawet 500 000 kary za pseudoterapię. Władza bierze się za uzdrowicieli. Pseudoterapię i uzdrowiciele. A dlaczego pseudo? Jakie? Okazuje się, że na przykład diagnostyka biorezonansowa będzie uznana jako pseudoterapia i w ogóle terapia biorezonansem będzie uznana, to jest metoda biofizykalna, ludzie. Ja nie mówię do was, kochani, bo nie musicie się na tym znać. Akurat ja znam te tematy. A dlaczego ci, którzy to konstruują, te 500 000, milion już kar, milion nawet będzie, czy w ogóle mają pojęcie, o czym w ogóle oni mówią? Wiele lat temu byłem w Opolu, daleko, daleko. Trafiłem do pewnego lekarza i chodziło o to, że przedstawię mu kompleksowe wspomaganie metaboliczne. Chciałem po prostu powiedzieć, co robimy i tak dalej, taka rozmowa, ale do tego najpierw trzeba było stanąć na analizator składu ciała, który wykorzystuje metodę tak zwanej zjawisko bioimpedancji, czyli inaczej, stoję gołymi stopami na analizatorze, moje stopy są na specjalnych elektrodach, w rękach też trzymam elektrody, przez moje ciało przepływają mikroprądy, bezpieczne zupełnie i na podstawie oporności mięśni, tłuszczu, tkanki kostnej, to urządzenie japońskie, to analizator po prostu, ta inteligencja tego urządzenia analizuje i określa, jak jest poziom tłuszczu całkowitego, wewnętrznego, procent zawartości mięśni, stan kości, inne rzeczy i tak dalej, zawartość tłuszczu wewnętrznego i lekarz mówi, proszę pana, pan żartuje, przy pomocy jakiegoś takiego to można określić? Ja mówię, ależ oczywiste. Proszę pana, nie wierzę w te bzdury. No, ja bardzo nie lubię, jak mi ktoś mówi, że nie wierzę w takie bzdury. Niech sobie nie wierzy, to się niech nauczy w końcu. Ja mówię, proszę pana, a zna pan urządzenie EKG, służące do robienia EKG? A do badania mózgu, a to encefalograf? A to co innego. Tam to już co innego. A tomograf? A inne urządzenia? A nie, to jest co innego. No to sami widzicie. To o nas decyduje. Nie mówię, że wszyscy. Mówię o wielu. No więc dobrze. W Polsce działa około 100 000 znachorów i uzdrowicieli. O ile ich zalecenia nie są sprzeczne z medycyną akademicką, zdaniem ekspertów, z pewną ostrożnością można im zaufać, z pewną ostrożnością można zaufać tym ekspertom z kolei. Zawsze jednak wcześniej konsultując się z lekarzem. Tak, ja też, słuchajcie, polecam suplementy, mówię, co można zrobić dla siebie, nie sprzedaję niczego, nie znajdziecie nigdzie w internecie, żebym ja miał sklep z suplementami. Ale polecam, weź to, weź tamto, zrób taki program. I teraz okazuje się, ale proszę pana, to ja pójdę do lekarza, żeby on mi to powiedział, czy ja mogę to brać. A jedź, bracie, zobaczymy, co on ci powie, ten lekarz. Czy on się na tym w ogóle zna? Masa lekarzy mówi, w żadnym wypadku. Och, różne są historie. Nasłuchałem się przez 25 lat. A jeśli proponują coś wbrew nauce, jakiej nauce, kochani? Bo jest nauka i nauka. Niewykluczone, że niebawem specjalistom medycyny alternatywnej będą grozić kary administracyjne. Zobaczcie w cudzysłowie, jaka to jest pogarda dla ludzi, którzy bardzo często, ja nie mówię o tych czarnych owcach, bo wszędzie, w każdym zawodzie są, którzy służą najuczciwiej jak tylko można swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoim serduchem innym potrzebującym. A więc tym specjalistom medycyny alternatywnej będą grozić kary administracyjne. Diagnozując i lecząc niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną, narażają się na karę, której wysokość może sięgnąć nawet 500 000 złotych, ba, milion. A co to znaczy aktualna wiedza medyczna? Bo jak to jest, że na Zachodzie
nowotwory leczy się zupełnie nawet inaczej niż w Polsce w tej chwili. To znaczy tamta wiedza jest tam aktualna, ale u nas jest nieaktualna. To jak to jest? I teraz zobaczcie zdjęcie. Tu oczywiście specjalista, ekspert, a tu szur jakiś, zakryty. Zobaczcie, jaka to jest manipulacja wredna. I teraz popatrzcie. Terapie proponowane przez osoby bez wykształcenia medycznego i uprawnień w przeszłości kończyły się nawet śmiercią ich klientów. Na pewno były takie przypadki, z pewnością. Za to terapie proponowane przez osoby z wykształceniem medycznym i z uprawnieniami w przeszłości zawsze kończyły się wyzdrowieniem. Zawsze. Wyzdrowieniem, wyleczeniem. Rzecznik Praw Pacjenta zapowiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, że jeszcze w tym roku można spodziewać się przepisów zwalczających działalność znachorów i szarlatanów. Rzecznik Praw Pacjenta. Znacie tego pana? Znacie jego nazwisko, imię? Czy wyście wybierali tego człowieka? Kto go gdzieś tam wtłoczył za solidną kasę, że on jest tym rzecznikiem praw? Bo ja nie słyszałem. Znaczy, ja znam to nazwisko już, ale od niedawna zupełnie. Dalej, przychodzi Polak do znachora. Lekarze oraz inni przedstawiciele świata nauki wbrew pozorom nie negują działalności znachorów. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO, uznał nawet, że medycyna alternatywna bywa odpowiedzią na luki w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej. Są jednak pewne warunki. Zalecenia muszą być bezpieczne dla klientów, to oczywiste, zrozumiałe. I nie mogą zakłócać przebiegu terapii konwencjonalnej, ani jej wykluczać. Oczywiście, zgadzam się. O, i tutaj widzicie odnośnik link do innego artykułu. Znachor kazał rodzicom karmić niemowlę, tak że umarło z głodu, sam zmarł w więzieniu. Tak, zdarzają się różni fanatycy, oczywiście. A w tym zawodzie z białymi kitlami to nie ma fanatyków, którzy mówią, jeżeli jest sepsa, nie daj Boże, żadnego skorbinianu sądu, absolutnie. Okazało się, że można tą witaminą C pozbyć się sepsy, uratować życie człowieka. Nie, bo tego procedury nie przejawiają, nie przewidują. Jest tak czy nie? Zadaję tylko pytanie fachowcom. Z teorią o wypełnieniu istniejących luk zgadzają się też inni eksperci. W mojej ocenie coraz większe w Polsce zainteresowanie szeptuchami i różnego typu uzdrowicielami jest konsekwencją tragicznej dostępności do specjalistów. Zgadza się? Ile lat się czeka na specjalistę? 2 lata, nieraz albo i więcej. W wielu zakresach na wizytę czekać musimy miesiącami czy latami, co sprawia, że często z powodu bezradności szukamy alternatywnych metod leczenia naszych objawów. I tak trafiamy na ludzi, którzy wykorzystują desperację osób poszukujących pomocy. Zaznaczył w rozmowie z Medonetem lekarz Bartosz Fijałek, specjalista reumatolog. A tak przy okazji, to jest znane dość nazwisko, przynajmniej dla mnie. Bardzo często się wypowiadał w okresie tym covidowym. Chciałbym zapytać pana doktora Bartosza Fijałka, specjalistę reumatologa, ilu ma wyleczonych z RZS-u pacjentów? Wyleczonych. Nie takich, których leczy, tylko których wyleczył do końca. I czym leczył? Kortykosteroidami? Więc ja też mam prawo zadawać pytanie. Jestem publicystą, można byłoby nazwać medycznym. Nie jestem lekarzem, nie jestem uprawniony do leczenia, nie leczę, przekazuję informacje, żebyśmy się dobrze rozumieli. Znachorzy i lekarze mają pewną przewagę nad medykami. Najczęściej na wizytę nie czeka się długo. Część chorych chwyta się sprzedawanej przez nich nadziei. O, sprzedawanej przez nich nadziei. Zobaczcie te słowa, jaka to jest manipulacja. Dotąd sprzedawanej nierzadko bez żadnej odpowiedzialności, że uleczą nieuleczalne. O, następne słowo. Nieuleczalne choroby.
Dla kogo nieuleczalne? Dla tych, którzy nie potrafią leczyć, wyleczyć? To musi być choroba genetyczna, prawdziwie genetyczna, uszkodzony gen, rozumiem, niewyleczalne. Być może są specjaliści, którzy pomajstrują w genach i wyleczą. Dlaczego niewyleczalne? RZS jest wyleczalny czy nie? Dna moczanowa jest wyleczalna czy nie? Bo jak ja do tej pory nie słyszałem, żeby milurit wyleczył człowieka z dny moczanowej. Jakie jest leczenie na przykład niepłodności? Metoda in vitro to jest leczenie, czy tylko spowodowanie, żeby kobieta zaszła w ciąży sztuczną metodą i tak dalej, i tak dalej. To jest leczenie? Jakim sposobem się nazywa to leczeniem? Niektórzy przyjmują za co łaska, ale coraz częściej zdarza się, że za konsultację trzeba słono zapłacić. Okej, w porządku, słono. Co to znaczy słono? Ile? 200, 300, 400, 500, 600 zł, 1000 zł? Ile biorą specjaliści, którzy przyjmują prywatnie? Wy najprawdopodobniej doskonale wiecie, jakie są stawki i co później ten specjalista robi. Każe przyjść temu człowiekowi do siebie na oddział w państwowym szpitalu. To też grupa bardzo zróżnicowana wewnętrznie. Są wśród nich szeptuchy. Szczególną sławę zyskały te z Podlasia. Ja mieszkam na Podlasiu i znam szeptuchy, które udzielając porad czerpią przede wszystkim z życiowego doświadczenia i znajomości ziołolecznictwa, ale są i przedsiębiorczy biznesmeni, którzy swe merkantylne interesy rozwijają nie tylko w nowoczesnych gabinetach, ale w sieci. Tak, racja. Do których też mogę mieć pretensje, bo widzę, słyszę, oglądam różne audycje i kompletnie się nie zgadzam z tymi ludźmi, którzy nagle zostali oświeceni. Dobrze, będziemy mogli wszcząć postępowanie administracyjne. Brakowało dotąd jasnych przepisów regulujących działalność tzw. uzdrowicieli i innych osób praktykujących medycynę alternatywną. Boże, znowu to określenie alternatywna. Medycyna powinna być jedna, czy też dwie. Skuteczna i nieskuteczna. Bo żeby leczyć człowieka, to trzeba wykorzystać wszystko, co się da, żeby go wyleczyć. Wspomnę słowa wspaniałej postaci profesora Juliana Aleksandrowicza, wychowawcy wielu lekarzy, tak zwanych przedwojennych lekarzy, chociaż oczywiście pan Julian Aleksandrowicz żył po wojnie, ale mówię przedwojennych, czyli z inną mentalnością, który powiedział kiedyś: wolę być wyleczony przez wielkiego znachora, niż uśmiercony przez medyczną sławę. A więc brakowało dotąd jasnych przepisów regulujących działalność, choć środowisko medyczne od lat o nie apelowały. Teraz ma się to zmienić. Zapisy prawne porządkujące te kwestie mają zostać stworzone jeszcze w tym roku. Dotąd Rzecznik Praw Pacjenta mógł ukarać karą administracyjną w wysokości do 500 000 złotych wyłącznie podmioty lecznicze, czyli kogoś, kto miał zarejestrowaną działalność. Według nowych regulacji będą jej podlegać też specjaliści bez dyplomu oraz firmy nienależące do tej grupy, którym zostanie udowodnione, że leczą metodami niezgodnymi z aktualną wiedzą medyczną. Więc co to znaczy zostanie udowodnione? Kto to będzie udowadniał? Jakie będą kryteria dowodów oraz udowadnianie, że leczą metodami niezgodnymi z aktualną wiedzą medyczną? To czy doktor Bodnar z Przemyśla, który leczył chorych na COVID amantadyną, która odkwaszała komórki wewnątrz powodowała amantyda na odkwaszenie, to postępował zgodnie z wiedzą medyczną, czy nie? Okazuje się, że nie. A więc był szarlatanem. A teraz słuchajcie, kochani, chodzi o to, że wszelkie wirusy, nie tylko wirusy SARS typu oddechowego, a więc w tym momencie COVID, są bardzo czułe na środowisko alkaliczne lub zasadowe. Wirus to jest coś, co nie ma żadnych organeli, to nie jest rodzaj bakterii. Ma przede wszystkim otoczkę, wewnątrz jest tak zwany kapsyd z zawartością RNA lub DNA. W tej chwili to nie jest nieistotne. I teraz, jeżeli taki wirus trafia do środowiska
zakwaszonego poniżej 6,5, otoczka tego wirusa rozpada się, rozpuszcza się, we wnętrze tego wirusa się wylewa do wnętrza komórki, bo wirus nie jest w stanie żyć bez żywiciela, bez komórki, naszej komórki. I jeżeli to wnętrze tego kapsydu się wyleje, to następuje replikacja tych wirusów. Ale wirusy mają to do siebie, że mutują. Proces kontroli tej mutacji jest niemożliwy. A więc w związku z tym szybko ten proces przebiega. Jeżeli chcemy zastosować nawet jakiś eliksir na konkretnego wirusa, to musimy na tego konkretnego wirusa, bo za chwileczkę na zmutowany nie będzie to działało. Natomiast jeżeli mamy wewnątrz organizmu środowisko alkaliczne, czyli nasze tkanki są alkaliczne, tak jak je powinny mieć, nie ma możliwości rozpuszczenia tej otoczki wirusa. A więc nie ma możliwości czegoś takiego, żeby wnętrze, kapsyd wylał się do wnętrza naszych komórek. I to jest już wiadome. Badania doktora Marka Sirkasa chociażby, lekarza naturopaty. Są inne badania, mam takie badania, niedługo zrobię audycję na te tematy, może kilka nawet audycji. Więc co to znaczy leczą metodami niezgodnymi z aktualną wiedzą medyczną? Tu cytat, od jakiegoś czasu postulowaliśmy rozszerzenie kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta. Chodzi o to, żebyśmy mogli wszcząć postępowanie administracyjne, niesądowe, gdzie można przed sądem walczyć, udowadniać, bronić się, ale po prostu, bo taka jest moja wola, nakładam na ciebie karę 500 000, 1 000 000 złotych. A więc, żebyśmy mogli wszcząć postępowanie administracyjne wobec osób, które trudnią się taką działalnością. Przekazał Wirtualnej Polsce Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. Teraz się dowiedzieliście, kochani, to jest Rzecznikiem Praw Pacjenta. Kto go wybrał? Bo ja go nie wybierałem jako potencjalny pacjent, a wy mieliście jakiś głos w ogóle, żeby znaliście człowieka wcześniej? Podkreślając, że dzięki obowiązującym przepisom te przepisy pozwolą na zażądanie dowodów na skuteczność oferowanych przez znachorów cudownych metod. Cudownych znowu w cudzysłowie. Wobec braku dowodów Rzecznik Praw Pacjenta będzie mógł nałożyć karę. Teraz słuchajcie, co to znaczy, jakie mają być dowody? Kto będzie określał, czy to już jest to, co pokażemy, to jest dowód, czy też nie? Bo przypomina się 2017 rok, jestem w Cydzynie koło Kielc, 9. świętokrzyskie spotkania reumatologiczne, 130 lekarzy, jestem na to zaproszony przez organizatora, byłego już ordynatora Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii. Został zaproszony czeski lekarz, twórca kompleksowego wspomagania metabolicznego organizmu, żeby przedstawić tą swoją metodę. Został zaproszony tłumacz, przepiękna, cudowna postać, Józef Bystryczan, który wprowadził w 2012 roku, opracowany w 2005 roku w Czechach program do Polski. Jestem, bo znam, jestem zaprzyjaźniony z tymi panami, z tymi lekarzami. Miałem tam mieć sam wykłady, poproszono mnie o to. Aż 3, nie tak jak pojedyncze inni. No tak się zdarzyło. Miałem to naprawdę pełny szacun, że mogłem tam wystąpić. No i najpierw wystąpienie miał jeszcze jeden lekarz, którego głównego organizatora zapoznałem z nim, bo mówię, posłuchaj Józku, zanim wystąpi ten lekarz z Czech, to niech ktoś przedstawi sprawę zakwaszenia organizmu. Ja mogę to zrobić, ale jeżeli ja to powiem jako nie lekarz, tylko magister, inżynier, to będą próbowali mnie zjeść, a ja jestem ciężkostrawny i mogę im zaszkodzić. Bo ja jestem też impulsywny. Nie to, żebym komuś tam główkę rozwalił, uchowej Boże, kochani, tylko po prostu dostanę wścieklicy i tam, kurczę, no polecą pióra, dosłownie. Więc mówię, znam lekarza, który doskonale zna temat zakwaszenia
Niech on to przedstawi i faktycznie ten mój znajomy lekarz z Podkarpacia wspaniale wyłożył. Prezentacja, slajdy, dowody i tak dalej. Ach, wszyscy byli zachwyceni. Później występuje lekarz z Czech, pokazuje zdjęcia, pokazuje badania medyczne, wszystko. A w komisji, w prezydium siedział taki polski lekarz z Kanady, podobno Sława, od stawów i z takim znudzoną miną, tak, i tak kiwa głową i oczy do nieba kieruje. I jak ten czeski lekarz skończył swoją prezentację godzinną, to mówi: panie kolego, a jakie ma pan dowody kliniczne? I wszystko było. Na przerwie podchodzę bo tam były różne inne historie, podchodzę do tego czeskiego lekarza, mówi: panie doktorze, czy pan rozumie w ogóle, co tu się dzieje? Rozumiał, bo tłumacz mu tłumaczył. I on mówi, że słuchajcie, mówi: panie Januszu, ja rozumiem, ale ja niczego nie rozumiem. Wiecie, o co chodzi, gra słów. Chmielowiec przewiduje, że w ciągu roku może uda się doprowadzić do zablokowania najbardziej patologicznych przypadków związanych z procederem. Nie wyklucza, że konsekwencje dotkną też organizatorów konferencji, podczas których głoszone są pseudonaukowe teorie mogące potencjalnie zaszkodzić. O jakichś to organizatorów chodzi? A chodzi między innymi o tych organizatorów, którzy chyba w Katowicach czy w Gliwicach organizują te słynne historie, te wielkie zgromadzenia, gdzie występują różni naturopaci, gdzie występuje pan Jerzy Zięba i inni, którzy głoszą to słowo, gdzie są zapraszani z innych krajów ludzie, lekarze również wielu specjalności, którzy głoszą coś, co w Polsce nie jest uznawane. Pseudonaukowe teorie. No to więc jeżeli ja się na przykład zajmuję magnetostymulacją, znam ten temat od podszewki doskonale. Jestem jednym, bardzo nieskromnie to zabrzmi, ale jestem jednym z nielicznych ludzi w Polsce, którzy naprawdę są ekspertami w tej dziedzinie. Praktykowałem to i mam bardzo obszerną wiedzę teoretyczną. No, książki, 4 książki na ten temat, przestudiowane, masę szkoleń, między innymi u niemieckich naukowców, ale również i u polskich lekarzy, którzy się tym tematem zajmowali. To ktoś ogłosi, że to jest pseudonaukowa teoria. NASA, kosmiczne przedsiębiorstwo amerykańskie, rosyjskie Roskosmos, coś tam się tym zajmuje. To jest medycyna kosmiczna i oni będą mówić takie, przepraszam, powiem brutalnie, pierdolety, że to są pseudonaukowe teorie. Że stosując wspomaganie organizmu specjalnie dobranymi terapeutycznymi polami magnetycznymi, że to są jakieś fantasmagorie. Jeśli ktoś oferuje metody, które mają być skuteczne, a pacjent albo zaprzestaje klasycznego leczenia, albo leczy się tymi niesprawdzonymi metodami, a dlaczego niesprawdzonymi? Niejednokrotnie pogarszając swój stan, to jest ta granica, mówi rzecznik. I to rzecznik będzie mówił, określał, jakie są warunki, będzie decydował, co jest dobre, co nie, ale zaprzestaje klasycznego leczenia, bo jedynie klasyczne leczenie przez tych, którzy mają dyplomy lekarskie i którzy leczą zgodnie z procedurami, to będzie wszystko. To będzie to ok. Kochani, no i właśnie, znachor zalecił magiczne kuleczki pod język, zniszczyły je zdrowie. Porażające słowa Mencena o leczeniu u znachorów. Kiedy weźmie pan odpowiedzialność? Bloger wygrał proces z Jerzym Ziębą, nazwał go znachorem i szarlatanem. Wygrał? W polskich sądach? Tak, jasne. Wygrał na pewno. Mam nadzieję, że Jerzy się odwoła i będzie po prostu jakaś apelacja. Wygrał. Znachor, przede wszystkim pan Jerzy Zięba, nikogo nie leczy. Szarlatan? A czy ten cymbał, który wygrał, ten bloger, przeczytał chociaż jedną książkę pana Zięby? Ukryte terapie przeczytał? Dowiedział się?
Pan Jerzy Ziemba nigdy nie powiedział, że jego wiedza to jest tylko jego wiedza. On zawsze powtarza, bazuje na badaniach naukowych, opublikowanych tam i tam i tam. Ludzie, po prostu dalej się zastanawiam, co się z nami jest, zwłaszcza z Polakami. Że jesteśmy tacy zawisni, tacy głupi po prostu. Dobrze, zatrzymujesz udostępnienie. Kochani, znowu emocje. No ale naprawdę, nie wiem jak wy to odbieracie, ale ja się tym emocjonuję po prostu. 500 000 to już mam jak w banku. Za to, że ja też pewnie niewłaściwe, słuchajcie kochani, słowa głoszę, niewłaściwą wiedzę przekazuję, niepotwierdzoną naukowo, głoszę pseudonaukowe teorie i tak dalej, i tak dalej. Kto to będzie określał? Kto będzie o tym decydował? Co jest prawdziwe, co nie? Kochani, niedługo chyba zrobię, mam taką ochotę na taką audycję, o której powiemy sobie, co jest naukowe, co nie jest naukowe. Będą się wypowiadali również naukowcy. Profesor Sedlak, Niels Bohr i wielu, wielu innych. Na temat profesor Jadczyk, fizyk, na temat nienaukowości. Zobaczymy, co na ten temat wy wówczas powiecie. Na teraz, kochani, kończymy już. Ja jestem dobrej myśli, bo jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Damy sobie radę. Załatwimy sprawę. Nie ma żadnego problemu. Wszystko będzie bardzo dobrze. A to, że jest dużo szumu, to tylko świadczy o tym, że cały establishment robi w gacie z przeproszeniem. Po prostu robi ze strachu. Oni mają na myśli nasze interesy pacjentów. Oni mają na myśli swoje interesy. A higieny dziennikarskie tylko się dokładają do tego. Bo za wierszówkę im płacą, albo jak zamieszczają na YouTubie te swoje filmiki różne, no to mają monetyzację. No i ta sprawa, że też chyba będę musiał w to wejść, bo na razie po prostu ten kanał, chciałbym, żeby więcej gdzieś tam było tych wyświetleń i tak dalej. A YouTube nie będzie mnie polecał, jeżeli nie będzie mógł zamieszczać reklam. No więc będę musiał, że tak powiem, połknąć pewnie tą żabę. Ale to nie jest moim celem. Moim celem jest przede wszystkim po prostu dawanie pewnej wiedzy, innej niż ta oficjalna. Dobra, trzymajcie się, najlepszego wam życzę i oczywiście jak zwykle na zakończenie prośba, subskrypcje, lajki, komentarze. Napiszcie, co sądzicie o tym. Jakie mieliście doświadczenie na przykład na styku z szarlatanami? Gdzie mieliście takie doświadczenia, taki styk? I z tymi innymi, tymi prawidłowymi. Opiszcie swoje, proszę, jakieś historie, jak to przebiegało. Ci inni też są różni. Znam fantastycznych lekarzy, zresztą sam uczyłem się od lekarzy. Cytuję niejednokrotnie w książkach i w tych audycjach i na wykładach lekarzy, od których się uczyłem, którzy zostawili w moim serduchu, nie tylko w umyśle, swój trwały, cudowny ślad. Ale są również i inni. Dobra, trzymajcie się, najlepszego wam życzę, papatki. Do następnego spotkania.